Patrzcie, jaka miejscóweczka elegancka do nagrywania. Tutaj bardziej dla enduraka, przyznam szczerze, niż dla mnie. Ale kurczę, co tam? Watch. Solidna maszyna, jeszcze nie dotarta. Wezmę ją, no nie utopię, ale wywrócę pewnie w tym. Ale będzie się opłacało. Kamerki mam, można spróbować. Zobaczcie. Nie jest wcale głęboko. No tutaj troszkę w jednym miejscu. Ale tak jestem w stanie spokojnie po tym przejść. Nawet buty mi się nie zanurzają. Tutaj trochę mułu, by się trochę maszyna kopała, a tam do góry cyk. No jest spore nachylenie, ale do przejechania, powiem Wam. Trzeba by zacząć po prostu z tej strony i przelatywać na tamtą stronę. No. A jak Wam powiem, że już przejechałem przez to i tam, dlatego tam stoi mój motocykl, uwierzycie? Pewnie nie. Dobra, ale jak przejechać przez wodę, to nie ma większego znaczenia. Pozwólcie, że przyjdziemy do meritum dzisiejszego odcinka, czyli urządzenia nawigacyjne, które miałem Wam przedstawić, które pokazywałem przy pierwszej prezentacji mojej Vogi i mówiłem, że mam takie urządzonko z Androidem Auto, takie samo jak, no, działające powiedzmy, że na tej samej zasadzie jak w samochodzie. I od razu napomknę, nie jest to w żaden sposób recenzja sponsorowana, chyba że za sponsora weźmiemy mnie, bo kupiłem go za własne, ciężko zarobione pieniądze. Nie to, że nie prosiłem Chińczyków, jak najbardziej prosiłem ich o podesłanie mi czegoś takiego na testy, nie wiem, w formie barteru, czegokolwiek, jakiegoś rozliczenia. Nikt nie był zainteresowany i tak sobie to kupiłem i tak. Czy to był dobry zakup? Pytacie? Na początku Wam powiem. W zasadzie tak, powiedzmy, że działa dobrze, aczkolwiek jest to jedno z nielicznych urządzeń, które chciałem wyrzucić przez okno, tudzież sprawdzić, jak wypadnie przy kontakcie ze ścianą. A to wszystko dlatego, że używam już nie takiego nowego interkomu Midlanda BTX1 Pro. Genialne urządzonko. Niemniej jednak największy problem z nim jest taki, że jest już leciwy. Bardzo dobrze trzyma bateria. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz go ładowałem i to jest bardzo duża zaleta, natomiast nie dogadywał się z tym urządzeniem. Musiałem sobie go najpierw zaktualizować. Jak zaktualizowałem, tablecik się połączył z nim, ale nie mogę rozmawiać przez telefon w trakcie jazdy, gdy mam połączoną nawigację z kaskiem, mimo że telefon jest nadal podłączony. Ale w sumie po co ja Wam mówię o tym, stojąc przy motocyklu, jak możemy zrobić to w trakcie jazdy. Także jedziemy. Uryła! Główny kamerzysta i aktor się popsuł. Sekundy otwarta, szybka. O, dobra. Pozbyłem się badziewia z oka. Jak już nadmieniłem, żadna firma chińska produkująca tego typu urządzenia nie jest dzisiejszym sponsorem. Sponsorem może nie jest też firma, którą tutaj widzicie, ale te urządzonko, które tutaj wisi sobie przy mojej kamerce, to jest nadajnik, odbiornik. Nadajnik, czyli mikrofon mam schowany w kasku. Firma Saramonic, model Blink 500 Pro X, czyli urządzenie, które dostałem właśnie na takie dożywotnie testy, można powiedzieć, za co dziękuję firmie Saramonic. Jeśli dobrze ogarnąłem działanie tego sprzętu, a oczywiście jak to typowy Polak nie czytałem instrukcji, to będziecie dzisiaj coś słyszeli i z tego odcinka faktycznie wyjdzie coś sensownego. Druga rzecz na pewno, która znowu się pojawi, bo już się pojawiała pod zdjęciami, filmami i w wiadomościach po prostu prywatnych, to urządzenie, znaczy to jak montuję sobie smartfona na kierownicy. To jest SP Connect, kolejna firma, która w sumie przysłała mi tego typu urządzenie, więc tutaj będąc totalnie fair, tak, SP Connecta dostałem tutaj ten uchwyt na kierownicę, dostałem tą nakładkę antywibracyjną i ten adapter uniwersalny do każdego telefonu, bo do mojego akurat nie ma case'a, w sumie są tylko do Samsungów i do iPhone'ów, natomiast powiem Wam tak, jak miałbym sobie to kupić sam, to zawsze widziałem ciekawsze opcje. Nawet podróbki są już na AliExpressie za pół ceny i też bym sobie tego nie kupił normalnie, bo myślałem, że za drogie, za beznadziejne i w ogóle. Do momentu właśnie zacząłem tego używać i tutaj moja współpraca ze SP Connectem nie dotyczyła YouTube'a, ale z racji tego, że zacząłem tego używać, korzystać i mi się podoba to, zresztą najlepszym przykładem jest to, że sobie dokupiłem tą nakładkę ładującą bezprzewodową, która technicznie nie powinna działać tutaj z tym, a działa.
I zobaczcie, cyk, już jest zamontowany. I dlatego właśnie to lubię, bo jest totalnie bezobsługowe działanie tego urządzonka. I dlatego Wam go pokazuję. No, dobra, idziemy dalej. Tutaj się ładuje, znaczy do tej ładowarki bezprzewodowej raz dobry etui, żeby właśnie nie było za daleko od cewki ładującej. Dwa, przewód tutaj widzicie jest poprowadzony tam gdzieś na dół, bo tam jest druga ładowarka, szybka ładowarka, która pociągnie 15 W, żeby płyn dobrze się ładował bezprzewodowo. O, w międzyczasie my tu gadu, a zobaczcie, już połączył się ten tablet nawigacyjny z moim telefonem. TR-ką bym tego nie zrobił tak łatwo. Dobra, tak, połączył się już, mam Janosika przed oczami. Najistotniejszą usługę nawigacyjną, jaką możecie sobie wyobrazić na motocyklu w dzisiejszych czasach i wysokich mandatach, i to jest najlepsze wyjaśnienie żonie, dlaczego kupiłem sobie gadżet, którego tak naprawdę nie potrzebuję na motocyklu. No właśnie, bo jest tańszy niż mandat za przekroczenie prędkości, tudzież coś. Będzie ciężko, ale może dam radę. Case ma z tyłu taką śrubkę, którą trzeba dokręcić, ponieważ przy moim wibratorze, widzicie, przejechałem kilka kilometrów i gdzieś tam wibracje powodowały, że te piny, które są tam od tyłu, gdzieś tam nie stykały i się urządzenie wyłączyło. Zapomniałem po prostu dokręcić tej śrubki, a śrubka się przydaje dokręcona, ponieważ jest to jakieś zabezpieczenie, tak? No, żeby to wyrywać, to trzeba całego tego ram mounta wyrywać, bo w moim przypadku ja mam go skręconego nie na tą, wiecie, motylka, tylko na zwykłą śrubę. Także bez klucza nikt tego nie wyjmie. Chyba że wie o tej śrubce, no to wtedy będzie mógł. Ale to już nie jest takie oczywiste wcale. Kolejne wejście, kolejna inna droga, ale powiem Wam, nagrywam o nawigacji, która powinna mnie prowadzić do celu, a kompletnie jej nie używam i jadę w kolejną jakąś losową drogę, którą zobaczyłem, która fajnie wyglądała, i stwierdziłem, o kurde, tędy nie jeździłem, to dawaj. No i wygląda to na całkiem przyjemną trasę, przede wszystkim pustą, co mi się tym bardziej podoba. A gdzie ja dojadę? Nie wiem. Nawet nie zamierzam sprawdzać, ale jak już miałbym sprawdzić, to muszę Wam powiedzieć jedno. No na pewno działanie tego ekranu jest na tyle dobre, że może nie na takiej wyboistej drodze, ale w miarę łatwy sposób jestem w stanie tutaj sobie wszystko sprawdzić w trakcie jazdy nawet. No teraz, tak jak mówię, troszkę za mocno buja mnie, więc musiałbym użyć do tego... Janosik nie obsługuje multitoucha, ale tutaj nawet w rękawicach jestem bez najmniejszego problemu w stanie ustawić sobie wszystko, sprawdzić, przyłączać się między funkcjami. Więc ekran jest bardzo dużym plusem, działa bardzo szybko, bardzo sprawnie i to jest bardzo duży plus. Drugim plusem działania, to jak już widzieliście na samym początku, bardzo szybko się uruchamia, bardzo szybko i wręcz powiedziałbym agresywnie łączy się z telefonem, bo przyjmuje wszystkie jego funkcje. Nieważne, czy mam Wi-Fi włączone, czy nie wyłączone, czy Bluetooth jest włączony, on się jakoś zawsze połączy z tą nawigacją. Nie wiem, o co chodzi, jak to zostało ogarnięte. Nie mam żadnego skanowania uruchomionego w telefonie, mam to powyłączane, a mimo wszystko ta nawigacja zawsze jakoś się połączy z moim telefonem. Także, ale na plus, bo to jest tym bardziej bezobsługowe. Jak widzicie, wklejam sobie tutaj, wklikuję sobie tutaj telefon, on się ładuje bezprzewodowo, nie muszę nic więcej dotykać, już to wszystko mam tutaj na ekranie, tu mogę sobie wpisać nawigację. Teoretycznie mogę to powiedzieć głosowo, bo jest Google Assistant, tylko to będzie jeden z minusów, ale zaraz do niego dojdziemy. W każdym razie, prędkość działania nawigacji jest wzorowa. Tu wszystko działa bez zająknięcia, ponieważ działa na moim telefonie, który jest tam jakimś flagowcem, ma bardzo dobry procesor i dlatego on faktycznie normalnie, fajnie, szybko, bezproblemowo działa, więc bardzo przyjemnie się korzysta z tego urządzenia. A tutaj witamy na rozstaju dróg. Zobaczymy, co tam za wzgórzem się znajduje. Nieważne. Rwie, kurde, glebę ten wocz. Wracając do nawigacji.
Jest szybka, więc kolejny plus. Bez zacięcia, bez zająknięcia chodzi. Transmisja bezprzewodowa, tak jak mam teraz tutaj telefon i tu nawigację, działa bez żadnego problemu, nie zacina się. Jak mam go gdzieś w kieszeni spodni czy kurtki, też w większości przypadków działało. Czasami jak zablokowałem jakby sygnał ręką, dotykając do kieszeni, bo szukałem, gdzie mam telefon, dajmy na to faktycznie potrafiło się to rozłączyć. Więc to może nie ma najmocniejszego nadajnika, ale działa. No w sumie zresztą urządzenie też kosztuje niedużo, więc tym bardziej spodziewałbym się, że nie będzie to najwyższych lotów urządzonko, chociaż jest wykonane całkiem przyzwoicie i to jest kolejny plus. No, wygląda na to, że powinno przeżyć trochę. Ekran, poza tym, że jest fajny, responsywny, to też dobrze na nim widać. Nawet w dość mocnym słońcu nie miałem problemów, żeby korzystać z niego. Ok, odbija się niesamowicie, jest błyszczący i odbija się od niego strasznie światło, ale bez przesady, nawet w ostrym słońcu coś tam widziałem, więc nie było źle. Jakie fajne miejsce. Co jeszcze z plusów mogę Wam powiedzieć? No i mankamentem podobno była mała ilość aplikacji, ale w sumie te aplikacje, które są, działają bez najmniejszego problemu. Na przykład, proszę Was, pogoda. Myłka, mamy teraz 26 stopni i dużo słońca. No. Dzisiaj mamy przelotne opady. Najwyższa prognozowana temperatura to 28 stopni, a najniższa to 17 stopni. Spoko ziomuś. Spotify, muzyka, Osmand. Jedyna nawigacja, która działa na Android Auto, która pozwala, taka wiecie, pozwalająca Wam nawigować po GPX-ach, na przykład wcześniej utworzonych, wcześniej zapisanych czy ściągniętych. Natomiast nie ma co się oszukiwać, ja najczęściej jednak używam Janosika, żeby wiedzieć, co się dzieje wokół mnie. Dobra, i to by było chyba na tyle plusów. Kolejny plus poniekąd jest taki, że tutaj jest zmontowana nawigacja na RAM mouncie. Ja jeszcze sobie go skręciłem od spodu śrubą, co Wam zaraz postaram się pokazać. No, zobaczcie, tutaj cyk, ma taką śrubę skręconą i żeby to odkręcić, no trzeba się namęczyć. Jeszcze powinna być przytrzymana szyba, to już byłoby super. Mankamentem jest to, że tu jest mikrofon, od tyłu jest głośnik. Co znaczy mankamentem? Można tego używać w samochodzie jako zestaw głośno mówiący, bo bardzo fajnie zbiera ten mikrofon i bardzo wyraźnie, że tak powiem. Natomiast na motocyklu jest totalnie bezsensowne, bo dźwięk silnika, szumy, wszystko powodują, że nic nie słychać. Google Assistant, ja go podczas jazdy nie słyszę, on też mnie na pewno nie usłyszy. Przechodzimy do największego problemu, czyli jakby pozbyli się tych mikrofonów z tego urządzenia, to nie byłoby takiego problemu, że podłączam interkom i w tym muszę kombinować dalej w ustawieniach, jak podłączyć ten mikrofon, żeby działał u mnie. I teraz headset, mikrofon. Jak kliknę, żeby włączyć, to tutaj się pojawi device mic. Czyli co, włączyłem mikrofon w urządzeniu, czy teraz jest wyłączony ten w urządzeniu, czy jak? Problem z tłumaczeniem z chińskiego na angielski jest taki, że no, jakby nie wiecie do końca, nie macie pojęcia, co oni chcieli przez to powiedzieć. I dlatego jakby ja nie dostałem instrukcji do tego, więc nie za bardzo wiedziałem, jak to ustawić i dlatego było dużo frustracji w związku z tym. Dobra, coś jeszcze mógłbym powiedzieć. Chyba tyle, no bo i tak ile można gadać o jakimś tam byle jakim urządzeniu. Czy jest to warte zachodu? Tak, nie jestem w pełni rozczarowany, w ten sposób. Ale to też wynika z tego po prostu mojego konkretnego interkomu, który no nie działa poprawnie z tym urządzeniem i dlatego mam z nim jakieś tam problemy. Jeśli chodzi o pewne uproszczenie, wiecie, urządzeń nawigacyjnych i wykorzystanie w pełni mocy obliczeniowej telefonu, ale tak, żeby go nie używać, bo zawsze będzie naładowany i będzie padało. Telefon chowam dla bezpieczeństwa, a to jest wodoodporne, więc spoko. Jest to bajer, pewnie zbędny bajer, ale w sumie wiecie, no i to by było tyle z gadania o tym urządzeniu. Pewnie to takie trochę bez ładu i składu było dzisiaj, ale miałem dziś nic nie nagrywać, dlatego tak się też nie nastawiałem, nie przygotowałem może w pełni.
Dlatego to wszystko może być takie bez ładu i składu. Te Pirelki wcale nie są jakieś szalenie dobre, jeśli mam być szczery. Wjadę tam na górę? To może bez kamery już. O kurde! Bez prędkości będzie ciężko przejechać taki piasek. Jak się okazuje. No. I witam w mojej piaskownicy. Dobra. Tyle na dzień dzisiejszy. Dzięki za oglądanie. Jak zwykle do następnego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia mam nadzieję, bo widzimy się 28:30. Pamiętajcie. No. Także tyle na dzień dzisiejszy. Narka! Yeah.